Mój monitor OLEDowy wreszcie przekroczył barierę 10 000 godzin użytkowania, więc zobaczmy, jak bardzo jest wypalony. Na początek 3 bardzo ważne informacje, które musicie wiedzieć, żeby możliwie jak najlepiej zrozumieć ten odcinek. Po pierwsze, monitor, który ja posiadam, to jest Dell AW3423DWF, czyli OLED pierwszej generacji. Jest to monitor, który kupiłem sam dla siebie za swoje własne pieniądze i kupiłem go właśnie po to, aby go specjalnie wypalać. Po drugie, godziny. Wszystkie testy, które będziecie widzieć w tym materiale, są robione dokładnie po 10 800 godzin działania. Niektóre monitory OLEDowe te liczby pokazują po prostu w menu, ale w przypadku mojego Della te informacje znajdę w oprogramowaniu o nazwie Dell Display Manager, gdzie można zapisać diagnostykę swojego sprzętu i tam mamy wypisane godziny działania. U mnie sprzęt przepracował dokładnie 10 799 godzin. Tak więc, czy te 10 800 godzin to jest dużo, czy mało? Policzmy. Jeśli używalibyście monitora przez 2 godziny dziennie, codziennie, każdego jednego dnia, to zanim dobijecie tyle godzin użytkowania, zajmie wam to 5400 dni, czyli prawie że 15 lat. Jeśli używalibyście go 4 godziny dziennie, no to zajmie wam to około 7,5 roku. 8 godzin dziennie daje nam mniej więcej 1350 dni, czyli no prawie że 4 lata. Zaś jeśli używalibyście takiego monitora 12 godzin dziennie, to daje wam to dosłownie 900 dni, czyli 2,5 roku. Tak więc czy to jest dużo, czy to jest mało, zależy tylko i wyłącznie od nas, ponieważ inaczej popatrzy na to osoba, która szuka monitora do wieczornego użycia po powrocie z pracy i wie, że będzie średnio go używać 2-3 godziny dziennie, a inaczej popatrzy na to osoba, która szuka monitora do domu, kiedy wie, że pracuje w tym domu i monitor jest włączony praktycznie od samego rana do samego wieczora. Każdy z was sam może decydować, czy to jest dużo, czy to jest mało. Moje subiektywne zdanie jest takie, że to jest raczej mało, ponieważ raczej jesteśmy ludźmi, którzy są przyzwyczajeni do tego, że monitory, które mają 7, 10, 15, nawet 20 lat, nadal przecież działają. I jeszcze jeden bardzo ważny temat. W jaki sposób ja w ogóle ten monitor użytkowałem? Ja ten monitor używam w teoretycznie najgorszy możliwy sposób, czyli mówiąc wprost, używam go tak, jakby to był zwykły monitor LCD. I nie robiłem praktycznie nic, aby jakkolwiek opóźnić wypalenie. Chcę zobaczyć, co z takim monitorem się stanie w tej najgorszej możliwej konfiguracji. Przez zdecydowaną większość czasu monitor ten jest używany do statycznej pracy, przeglądania internetu, pisania tekstów i ogólnie pojętego researchu. Sam też montuję materiały, które oglądacie i sam też robię grafiki, więc w tych programach monitor spędził, myślę, tysiące godzin. Granie to zdecydowanie pod względem godzin najmniejsza rzecz na tym monitorze. Mój monitor był ustawiony na jasności 200 nitów SDR, ale włączałem HDR w grach, które ten HDR miał sensowny i wtedy używałem trybu PIC 1000. Co ważne, nie mam włączonego jakiegokolwiek zaciemniania obrazu albo wygaszania obrazu, czy też usypiania mojego komputera, więc mój monitor zawsze świeci tak samo. Dodatkowo, jako że monitory robią mi za tło w filmach, to monitor zawsze jest włączony i zawsze pokazuje to samo, czyli moją tapetę. I robi to od samego początku. Jedyne, czego sam używam, to automatycznego ukrywania paska zadań w Windowsie, jednak to jest coś, co używałem już zanim miałem OLEDa. Jeśli chodzi o jakieś wbudowane funkcje antywypaleniowe, to monitor ten posiada tylko i wyłącznie Pixel Shift i nic więcej. Oczywiście istnieje w tym monitorze funkcja o nazwie Pixel Refresh oraz Panel Refresh, gdzie ta pierwsza teoretycznie powinna się włączać co 4 godziny, ale ja to wszystko mam wyłączone. I ten Pixel Refresh w moim przypadku włącza się dopiero, kiedy ja wyłączę komputer. Więc najczęściej każdego dnia od 9 rano do około 21, 22 monitor ciągle jest włączony i żadne funkcje antywypaleniowe się nie włączają. Mówiąc wprost, teoretycznie używam tego monitora tak źle, jak się tylko da. Więc zobaczmy, jak bardzo się wypalił. Na początek zadam wam pytanie, czy wy jesteście w stanie zauważyć jakieś wypalenie w tych ujęciach, które wam dotychczas pokazywałem? Bo nie powinniście być w stanie. Na dzień dzisiejszy, kiedy w coś gram albo kiedy coś oglądam na tym monitorze, to ja osobiście żadnego wypalenia nie jestem w stanie zauważyć. Ale wypalenie jak najbardziej istnieje. Jest i postaram wam się możliwie jak najlepiej je pokazać. Co bardzo ważne, oglądajcie proszę ten materiał w rozdzielczości 4K, niezależnie od tego, jaki macie monitor, bo wtedy będziecie mieć możliwie jak najwyższy bitrate i mam nadzieję, że to wtedy najłatwiej będziecie w stanie zauważyć pewne problemy tego sprzętu. Tak więc zaczynamy od kilku zdjęć. Na sam początek popatrzcie proszę na te oto zdjęcia, czystego czerwonego, zielonego, niebieskiego, cyjanu, magenty i żółtego. Jeszcze jedna bardzo szybka rzecz, wszystkie zdjęcia będą miały soft focus, ponieważ gdybym idealnie wyostrzył aparat na mój monitor, to widzielibyście ogromny efekt mory, który wszystko dosłownie by zniszczył. Dlatego też te zdjęcia są leciutko miękkie. Na tych akurat zdjęciach myślę, że nic nie zauważycie, ponieważ zaobserwowałem, że im będziemy iść tak naprawdę w coraz to ciemniejsze wartości, tym łatwiej będę w stanie wam pokazać jakieś wypalenie. Zwłaszcza wtedy, kiedy te zdjęcia będę bardzo mocno rozjaśniał. Ale na razie zostańmy przy jaśniejszych, normalnych rzeczach. Jeśli mówimy o czystych barwach, to wydaje mi się, że tylko i wyłącznie na zdjęciu, gdzie pokazuję wam idealną biel, będziecie w stanie coś zauważyć. Bo jeśli rzucicie okiem na górną krawędź tego monitora, to zauważycie, że ona jest troszeczkę
ściemniona, leciutko ciemniejsza niż biel przykładowo w środku tego sprzętu. Ale później dokładnie zobaczycie, o co w tym chodzi. Pomyślałem też, kiedy robiłem te zdjęcia, że być może zamiast pokazywać wam tylko i wyłącznie statyczne zdjęcia, to ja wezmę takie zdjęcie w RAWie do Photoshopa i będę zmieniał jego ekspozycję, abyście byli w stanie być może zauważyć jakąś różnicę, kiedy będę wszystko ściemniał, bądź już trochę rozjaśniał. I chociaż na tych zdjęciach pewne rzeczy być może troszeczkę się pokazują, to boję się, że kompresja YouTube'a całkowicie to zabije. Więc przejdźmy trochę do ciemniejszych wartości, gdzie wreszcie będę w stanie wam cokolwiek pokazać. Następnie postanowiłem zrobić zdjęcia kolorów 128. I tutaj raz jeszcze na zdjęciach, jak i na żywo, ja osobiście prawie że nie jestem w stanie nic zauważyć. Tak więc szybciej przejdźmy do jeszcze ciemniejszych wartości. Następne zdjęcia, które zrobiłem, to zdjęcia skali szarości. Od bardzo ciemnej szarości do mniej więcej połowy tej skali. Jednak nadal utrzymałem taką samą ekspozycję, jak na poprzednich ujęciach. I myślę, że na tych zdjęciach, zwłaszcza kiedy popatrzymy sobie na szarość 64 albo na szarość 128, to troszeczkę lepiej jesteście w stanie zauważyć te rzeczy, o których mówiłem w przypadku czystej bieli. Przy górnej krawędzi monitora jesteśmy w stanie zauważyć, że ta szarość jest troszeczkę bardziej zaciemniona i ma leciutko inne zabarwienie. Oprócz tego myślę, że na RGB 128 mam nadzieję, że jesteście w stanie też zauważyć, iż w dolnej części naszego monitora na środku jesteście również w stanie zauważyć, że on ma leciutko inne zabarwienie. Jednak nadal w przypadku tych akurat wartości bardzo trudno jest zauważyć jakiekolwiek inne problemy. Więc przejdźmy wreszcie do rozjaśniania tych zdjęć. Specjalnie też na tych ujęciach zostawiłem wam kawałek mojego monitora u góry, abyście na bazie tego, jak on się rozjaśnia, mogli lepiej zrozumieć, o ile ja musiałem dane zdjęcia rozjaśnić, żeby wam cokolwiek pokazać. Tak więc zaczynamy od rozjaśnionych zdjęć połowy kolorów. I wydaje mi się, że na tych zdjęciach nie będziecie w stanie zauważyć nic, oprócz tego, o czym mówiłem już przed chwilą. Więc przejdźmy od razu do skali szarości. I myślę, że wreszcie teraz, po tym lekkim rozjaśnieniu, jesteście w stanie zauważyć, że coś na tym monitorze po tych 10 800 godzin naprawdę się już dzieje. Mniej więcej, kiedy popatrzymy sobie na wartości RGB 32-40, które to wydaje mi się, że na zdjęciach najwięcej pokazują, zauważymy następujące rzeczy. Po pierwsze, to leciutkie zaciemnienie i lekkie odbarwienie takiego paska przy górnej krawędzi. Ale na tych zdjęciach powinniście też zauważyć przy górnej lewej krawędzi oraz przy górnej prawej krawędzi takie leciutko, troszeczkę bardziej wypalone punkty. I za chwilę dokładnie przejdę, z czego to się w ogóle może brać. Oprócz tego, na samym środku, ale nie tak blisko krawędzi u góry, jesteście również w stanie zauważyć, że tam coś zaczyna się wypalać, coś jest troszeczkę ciemniejsze. I oprócz jeszcze tego, na dole, bliżej środka monitora, będziecie w stanie zauważyć leciutko takie też zielonkawe odbarwienie, zabarwienie. Nie wiem do końca, jak to opisać. Oprócz tego, na tym poziomie mimo wszystko troszeczkę też dochodzimy do momentu, w którym problemem zaczyna być szum. Zarówno w moim aparacie, ale też paradoksalnie w monitorze. To nie jest coś, o czym bardzo często się mówi, bo to bardzo trudno zauważyć, ale monitory OLEDowe i takie ich najciemniejsze wartości, najciemniejsze szarości, one tak naprawdę nie są jednolite, nie są takie same. One leciutko smużą. I teraz wraz z coraz większym rozjaśnieniem tych zdjęć, coraz bardziej będziecie widzieć też ten efekt. Na razie skupmy się po prostu na kwestii wypaleniu. I przejdźmy do coraz bardziej rozjaśnionych zdjęć, żebyśmy dokładnie mogli sobie omówić, co tak naprawdę się dzieje. Popatrzmy teraz zatem na ciemną czerwień, zieleń i niebieski. Co tam widzimy? Czerwony w przypadku mojego monitora zdecydowanie wygląda najlepiej, a zielony według mnie wygląda najgorzej. Bo chociaż to wypalenie przy górnej krawędzi nie jest tam jakoś takie bardzo mocne, to mam nadzieję, że jesteście w stanie zauważyć, że w dolnej części naszego monitora, mniej więcej po środku, jesteście w stanie już zauważyć taką troszeczkę wręcz zielonkawą nierównomierność. Zaś kiedy popatrzymy sobie na trochę rozjaśniony już ciemny niebieski, to myślę, że jesteście w stanie zauważyć głównie takie leciutkie ognisko wypalenia przy górnej krawędzi po środku naszego monitora. Przejdźmy zatem wreszcie do ciemnej szarości RGB24, ale coraz bardziej rozjaśniajmy to zdjęcie, bo bardzo szybko zdałem sobie sprawę z tego, że bardzo trudno jest tego rodzaju wypalenie po prostu wam pokazać. I dopiero kiedy przejdziemy sobie do tej bardzo ciemnej szarości i ja zacznę te zdjęcia bardzo mocno rozjaśniać, to wreszcie tutaj jesteśmy w stanie porozmawiać o tym, co tak naprawdę na tym monitorze się dzieje i skąd to tak naprawdę się wzięło. Kiedy popatrzycie sobie teraz na te bardzo rozjaśnione zdjęcia, to jesteście w stanie zauważyć tak naprawdę monitor w jego najgorszej możliwej formie. I wreszcie na tych zdjęciach jestem w stanie trochę lepiej wam opisać, co dokładnie się dzieje, co ja też widzę moimi własnymi oczyma i skąd to wszystko pochodzi. Na tym zdjęciu zdecydowanie już widzimy, że przy tej górnej krawędzi coś się dzieje. Mamy leciutko zaciemniony pasek i leciutko odbarwiony pasek. Oprócz tego na tym zdjęciu też o wiele łatwiej jesteście w stanie zauważyć ikonki przy górnej lewej krawędzi i przy górnej prawej krawędzi. Tylko skąd ten wypalony pasek i jakieś takie ala ikonki tam akurat się biorą? Moim zdaniem z dwóch głównych rzeczy. Po pierwsze, kiedy popatrzycie sobie na mój program do edycji wideo, czyli nadal korzystam z Premierki, to ten program z jakiegoś powodu posiada po prostu biały pasek
który idzie przez całą długość monitora. A jako, że ja sam montuję materiały, no to zdecydowanie mój monitor, ten akurat pasek, pokazywał przez bardzo, bardzo długi czas. I od razu wam coś powiem, tego paska nie da się zmienić, nie da się zmienić jego koloru, po prostu się nie da. To jest jakiś czysty absurd. Więc według mnie ten biały pasek miał tutaj zdecydowanie mocny wpływ na kwestię wypalenia i leciutkiego odbarwienia właśnie w tamtym miejscu. Pamiętajcie też proszę, że OLEDy posiadają tak zwany pixel shift. Tak więc ekran na naszym monitorze, on co jakiś czas się porusza. Dlatego też wypalenie nie jest widoczne tylko i wyłącznie w miejscu, gdzie ten biały pasek istnieje tu i teraz, bo dzięki pixel shiftowi to wypalenie przy krawędziach będzie troszkę bardziej zablurowane i będzie miało takie łagodniejsze przejście. Jeśli chodzi o kwestię tych wypalonych ala ikonek, to według mnie one biorą się zarówno m.in. z Premiere Pro, ponieważ również pod tym białym paskiem zauważymy tam wiele jakiegoś białego tekstu, który ciągle jest w tym samym miejscu, oraz co też moim zdaniem bardzo łatwo zauważycie, te miejsca odpowiadają ikonkom w przeglądarce. Pomimo tego, że używam ciemnego motywu, to w pewnych miejscach na naszej przeglądarce, właśnie przy tej górnej krawędzi, mamy po prostu jakieś różne białe ikonki, które ciągle świecą. I właśnie ze względu na pixel shift, te miejsca wokół tych ikonek będą leciutko bardziej wypalone od reszty. Oprócz tego na tym zdjęciu jeszcze troszeczkę jesteście w stanie, mam nadzieję, zauważyć leciutkie takie ciemniejsze wypalenie poniżej tego paska. I według mnie to wypalenie może wziąć się ze względu na pasek zakładek w przeglądarce. Następną rzecz, którą mam nadzieję, że jesteście w stanie zauważyć, to takie dwa paski po bokach monitora. Te paseczki wydają się odrobinkę jaśniejsze. Dlaczego? Bo ten monitor ma proporcję 21:9, więc jest monitorem ultra szerokim. Ale zdecydowana większość treści, które to istnieją na przykład na internecie i które to ja oglądam, mają proporcję 16:9, czyli proporcje standardowe. Dlatego też, kiedy na takim monitorze oglądamy treści na standardowych proporcjach, to po bokach widzimy po prostu czarne paski. A skoro widzimy czarne paski, to piksele tam nie świecą, więc są one, mówiąc wprost, świeższe i dlatego też są odrobinkę jaśniejsze od samego środka. Na tym zdjęciu powinniście zauważyć jeszcze jedną rzecz. To jest rzecz, którą naprawdę trudno jest pokazać wam na aparacie i wydaje mi się, że to jest jedna rzecz, która jest troszeczkę bardziej oczywista dla moich oczu niż dla was. Chodzi mi tutaj o to, że przy dolnej części naszego monitora, po środku, są widoczne te takie leciutko zielonkawe placki. Trochę się głowiłem, skąd one mogą pochodzić, jednak według mnie pochodzą właśnie z mojej tapety. Kiedy popatrzycie sobie na to, jak moja tapeta wygląda, to zauważycie, że ona jest bardzo zielona. Ale właśnie w okolicach środka na dole tej zieleni tam jest po prostu trochę mniej. Tak więc wydaje mi się, że jakieś takie zielonkawe odbarwienie będzie się brało właśnie z tej tapety, która bez przerwy jest taka sama. Tak więc popatrzmy teraz na ostatnią paczkę zdjęć, czyli na jeszcze ciemniejszą szarość, którą jeszcze bardziej rozjaśnimy. Mówimy tutaj o szarości RGB 888. W taki oto sposób ona wygląda mniej więcej dla moich oczu, kiedy ja po prostu jestem przed tym monitorem. I zacznijmy to wszystko coraz to bardziej rozjaśniać. Na tych najjaśniejszych scenach zaczynacie widzieć jakieś bardzo dziwne kolory, nie wiadomo w ogóle co. Chcę, żeby było to jasne, to nie jest wypalenie. To już jest po prostu kwestia szumów w aparacie i szumów w samym monitorze. Chciałem wam po prostu te zdjęcia pokazać, ponieważ wydaje mi się, że tutaj jakby najmocniej widać to, o czym mówiłem przed chwilą, czyli kwestię dotyczącą wypalonego, leciutko odbarwionego paska u góry, kwestię dotyczącą tych ikonek, paska zakładek, czy tych proporcji 16:9. To jest coś, co realnie w tym monitorze istnieje. I to jest coś, co jestem w stanie osobiście zauważyć na jakichś bardzo jednolitych planszach wieczorem czy w nocy, kiedy moje oczy już troszeczkę bardziej są przyzwyczajone do po prostu ciemnych wartości. Tylko tutaj też dochodzimy do jednego takiego trochę paradoksu wypalenia. Mianowicie, kiedy używam przeglądarki albo Premiera, czyli dwóch rzeczy, które według mnie spowodowały główną część tego wypalenia, to w tych programach nie widzicie tego wypalenia, które one spowodowały, ponieważ wypalenie kryje się za jakimiś rzeczami białymi. Tak więc w tych programach po prostu fizycznie nie jestem w stanie jakkolwiek zauważyć tego, co one spowodowały. To wypalenie może być widoczne na jakichś bardzo jednolitych planszach, które w miejscach, gdzie to wszystko jest wypalone, po prostu nie mają nic. Tak więc na tych ujęciach testowych, które wam zrobiłem, które są idealnymi, jednolitymi planszami, tam byłem w stanie te kwestie wypalenia zauważyć najbardziej. Tylko tutaj pojawia się w ogóle pytanie, czy to jest duże wypalenie, czy ja się tego spodziewałem, czy to jest zły wynik. Ja mogę wam powiedzieć tylko to, co sam czuję. I sam szczerze uważałem, kiedy kupowałem ten monitor po raz pierwszy, że wypalenie na tym sprzęcie będzie większe, że będzie zauważalnie większe po takim czasie. Z drugiej strony, jeśli ktoś spojrzy na to wypalenie i dla przypomnienia, tak wygląda ten monitor bez rozjaśnienia tych całych zdjęć i powie, że kurczę, to jest gorzej niż się spodziewałem, ja chciałbym, żeby mój monitor jeszcze działał te 30 albo 40 albo 50 tysięcy godzin, to ja taką osobę zdecydowanie w 100% jestem w stanie zrozumieć, bo moje zdanie nadal jest takie, że ja tego rodzaju monitorów do
bardziej zastosowania statycznego, biurowego, pracowego, nadal nie polecam. Oczywiście dajmy tutaj taką gwiazdkę, że mówimy o pierwszej generacji tego sprzętu, bo za chwilę pokażę Wam, jak wygląda wypalanie OLEDów na różnych generacjach sprzętu. Za chwilę do tego przejdziemy. Bo trzeba sobie powiedzieć wprost, ten monitor u mnie to nie jest monitor, który wytrzyma 7, 10 czy 15 lat. On prawdopodobnie po jakichś 7 latach, gdzie jeśli nadal bym go używał tak, jak używam go teraz, no to zrobiłbym na nim ponad 30-35 tysięcy godzin, no to obstawiam, że wtedy zdecydowanie to wypalenie, o którym mówiłem Wam dzisiaj, myślę, nie jestem tego pewny, ale myślę, że byłoby wreszcie widoczne podczas po prostu normalnego, zwykłego użytkowania. Ja jestem bardzo ciekaw Waszego zdania, co Wy sądzicie o tym wypaleniu, które zauważyliście tutaj. Spodziewaliście się, że będzie to wyglądać gorzej, zwłaszcza w takim teoretycznie najgorszym możliwym użytkowaniu, czy że jednak dla Was, jeśli chcielibyście kupić sprzęt dosłownie pierwszej generacji, jest to jednak wartość zdecydowanie zbyt krótka, nieakceptowalna. Komentarze są Wasze. W tym materiale chciałbym Wam jeszcze pokazać więcej niż jeden po prostu przykład wypalania monitorów. Więc chciałbym Wam pokazać naprawdę prześwietny, obłędny wręcz, długodystansowy test na stronie airthings.com. Wykonują oni tam kawał nierealnej wręcz roboty i chociaż zdecydowali oni ostatnio, że ich testy czy recenzje będą już za paywallem, tak też na szczęście artykuł dotyczący wypalania jest otwarty, więc mogę go Wam pokazać. A ten artykuł to jest po prostu coś fenomenalnego. Co ważne, oni głównie skupiają się tam na telewizorach, ale jest też kilka monitorów. I na początek chciałbym Wam pokazać właśnie te kilka monitorów, bo pamiętajcie, że przecież OLEDy monitorowe wywodzą się z telewizorów i będą miały prawdopodobnie bardzo podobne cechy, jeśli chodzi o różnice między generacjami. Zaznaczę tylko i wyłącznie jedną bardzo ważną rzecz, że test, który robi Airthings, jest bardzo trudny i bardzo mocno bazuje na pasku informacyjnym. Więc to właśnie ten pasek będzie tutaj głównie wypalony, ale zobaczcie proszę, co tam się dzieje. Na początek spójrzmy na serię telewizorów LG C i pokażę Wam, jak wygląda wypalenie na tych telewizorach każdej następnej generacji po tym samym czasie. Będę pokazywał Wam najnowsze wyniki i są to testy po 18 tysiącach godzin użytkowania. Na początek najstarsza seria CX, która wygląda bardzo słabo, ale zróbmy już krok do przodu, do serii C1, która wygląda zauważalnie lepiej. Ale zobaczcie proszę, co się stanie, kiedy zrobimy skok do serii C2. Różnica jest wręcz ogromna. Mówimy tutaj ledwo o 3 generacjach sprzętu i to nie najnowszych, bo mówimy przecież o naprawdę kilkuletnim już sprzęcie. Ale i tak, jak dwójka poradziła sobie z wypalaniem porównując do starszych generacji, pokazuje przeogromną wręcz różnicę. To samo zobaczymy na bardziej flagowym modelu, gdzie zobaczcie proszę wypalenie na modelu LG G1, G2 oraz G3. Sytuacja wygląda tam identycznie, a tak tylko dopowiem, że aktualnie mamy już serię G6 i każdą nową serię widzimy co rok, więc patrząc na trendy, mam nadzieję, że w przypadku monitorów też z każdą nową generacją będziemy widzieć tak duży skok naprzód. Ale czy prawda będzie wyglądać tak, że każda nowa generacja w przypadku monitorów pokaże nam zauważalne poprawy pod względem wypalania? No to się dopiero okaże za jakieś 2-3 lata, kiedy osoby, które kupiły już nowsze sprzęty, będą co nieco więcej mówiły o tym wypalaniu właśnie. Aktualnie jeszcze tego nie wiemy. Wróćmy proszę do testów na Airthings. Przejdźmy sobie przez wiele różnych telewizorów LCD, ponieważ oni testują tutaj również ciekłokrystaliczne telewizory. I moim chyba największym zaskoczeniem w tym teście jest to, jaki ogrom telewizorów LCD po prostu już całkowicie nie żyje. Zdechło po prostu podczas tego testu. O kwestiach nierównomierności takich telewizorów nawet nie ma sensu co mówić. Po prostu sami widzicie te plansze, gdzie dosłownie nie ma ani jednego telewizora LCD, który pozostał równomierny. I największe problemy, jeśli chodzi o telewizory LCD, miały te, które chciały być możliwie jak najchudsze, a jednocześnie jak najjaśniejsze. Tam po prostu niestety fizyki nie oszukamy i temperatura robi swoje. Bardzo ciekawie wygląda wypalenie między Samsungiem S95B oraz S95C, czyli mamy tutaj dwie generacje. I to wypalenie na nowej generacji wygląda po prostu całkowicie inaczej. Airthings pisze tutaj, że tego rodzaju dziwne zakolorowanie w tej nowszym modelu prawdopodobnie bierze się nie jakby z samego panelu per se, a może być związane z samą elektroniką telewizora, gdyż największa różnica w kolorze jest w miejscu, gdzie jest najwyższa temperatura całego telewizora, która bierze się z elektroniki właśnie. Następnie krótki rzut oka na OLEDy od Sony i tutaj raz jeszcze widzimy to samo, czyli wraz z nowszą generacją widzimy coraz to lepsze wypalenie po tym samym czasie użytkowania. I teraz, kiedy mamy to wszystko z boku głowy, przejdźmy do monitoru, bo to będzie bardzo ciekawe. Airthings w przypadku monitoru przetestowało 3 różne modele. Tego samego Della, który ja posiadam, przetestowali również pierwszą, najciemniejszą generację WOLEDa od LG oraz również 34-calowego QD OLEDa od Samsunga. Po tych 18 tysiącach godzin wypalenie na tych monitorach wygląda moim zdaniem zauważalnie lepiej niż nawet najlepsze wypalenie nowszych generacji telewizorów OLED, które to przed chwilą Wam pokazałem. To jest związane według mnie z 2 rzeczami. Po pierwsze, te monitory w SDR-ze są po prostu ciemniejsze od telewizorów. A po drugie, pamiętajcie proszę, że monitorowe OLEDy i tak już bazowały na troszkę nowszych, można powiedzieć, panelach OLEDowych.
tych trzech monitorów powiedziałbym, że LG teoretycznie wypada najlepiej, no ale też z takim zaznaczeniem, że jest to monitor zarówno najciemniejszy i chociaż samo wypalenie tego paska jest na tym monitorze najmniejsze, to sprzęt ten ma zdecydowanie największy problem z nierównomiernością i takim winietowaniem przy krawędzi. Jednak i tak, wypalenie pozostałych dwóch monitorów po 18 tysiącach godzin w tym stres teście, porównując do jakichś telewizorów, według mnie wygląda obiecująco, bo naprawdę spodziewałem się, że pierwsze generacje monitorów OLEDowych będą wypadały zauważalnie gorzej. Oczywiście ja Wam tylko i wyłącznie bardzo pokrótce omówiłem ten test Earthing. Zachęcam Was, abyście weszli sobie na tą stronę i sami tam poustawiali sobie różne godziny czy różne plansze testowe, żebyście jak najlepiej byli w stanie to ocenić. Tak więc robią oni kawał świetnej roboty i bardzo ciekawy jest ten trend pokazujący wypalenie każdej następnej generacji. I jestem bardzo ciekaw, jak to przełoży się na monitory OLEDowe, bo wydaje mi się, że sami producenci monitorów coś już na ten temat wiedzą, gdyż nie wiem, czy zauważyliście, ale na początku nie wszystkie monitory w ogóle miały jakąkolwiek gwarancję, która obejmowało wypalenie. Później coraz więcej monitorów miało 2-letnią gwarancję, następnie 3-letnią gwarancję. A teraz znalezienie OLEDa, który nie posiada gwarancji, która obejmuje wypalenie, to jest naprawdę sztuka. Jeśli ktoś nie wie, o co chodzi, to pokrótce wytłumaczę. Wiele monitorów posiada gwarancję, która to obejmuje wypalenie waszego monitora. Tak więc jeśli w tym okresie gwarancyjnym coś wam się wypali, to w zależności od producenta i trochę też rzutu monetą dostaniecie albo nowy monitor, albo w waszym monitorze zostanie wymieniony panel. Żeby tylko było jasne, ja mojego monitora na żadną gwarancję nie wysyłam, ja go nadal wypalam. Jestem bardzo ciekaw, jak będzie wyglądał po 20 czy 30 tysiącach godzin. I na samo zakończenie jeszcze jeden, moim zdaniem, bardzo ważny temat, o którym moim zdaniem musicie wiedzieć, jeśli chcecie kupić monitory OLEDowe. Sami widzicie, że one po prostu niezniszczalne nie są. I chociaż ja jak najbardziej wychodzę z założenia, że technologia jest dla nas, a nie my jesteśmy dla niej i coś musimy w ogóle z nią robić, żeby jak najdłużej dobrze działała, tak też w przypadku monitorów OLEDowych jesteście w stanie zrobić kilka, moim zdaniem, bardzo łatwych kroków, a które to według mnie znacząco poprawiłyby problem z wypalaniem. Temat numer 1, moim zdaniem najważniejszy, to miejcie włączony jakiś wygaszacz ekranu. Najgorsze, co możecie zrobić w przypadku OLEDa, to odejść od komputera i zostawić go na 30 minut, godzinę, 2 godziny i tak dalej. I tak was nie ma przy tym sprzęcie, więc jedyne, co wtedy robicie, to dosłownie wypalacie monitor. Warto ustawić sobie wygaszacz, który będzie się włączał sam po na przykład 5-10 minutach nieużywania i już samo to będzie miało wpływ na kwestię wypalania. Drugi bardzo ważny temat to kwestia statycznych ikonek i tym podobne. Pasek zadań na dole to rzecz bardzo newralgiczna, bo jest widoczna prawie że zawsze. I jak się pewnie domyślacie, jeśli będzie on ciągle włączony, no to będzie to pewnie pierwszy punkt, który będzie pokazywał jakieś wypalenie. W Windowsie możecie ustawić, aby on się automatycznie chował. I chociaż na początku może się to wydawać niezbyt przyjemne, to według mnie bez żadnego problemu się do tego przyzwyczaicie. Identycznie sytuacja wygląda chociażby w przeglądarce. Warto zainteresować się skrótem pokroju Ctrl-Shift-B w przypadku Chroma, który to automatycznie chowa pasek zakładek. Następna sztuczka to korzystanie z ciemnych motywów tam, gdzie to tylko i wyłącznie jest dla nas wygodne. Im bardziej piksel świeci, tym szybciej się wypala. Więc tutaj sytuacja jest oczywista. Propos jasności, no to jeśli nie potrzebujecie używać OLEDa na 100% jasności, warto go ściemnić, ale to już jest taki poboczny temat. No i po ostatnie, jeśli macie OLEDa i wypali się on w okresie gwarancyjnym, a macie model, który posiada jakąś gwarancję, która to obejmuje, to po prostu z tej gwarancji skorzystajcie. Nie ma co się oszukiwać. Prawda jest taka, że pierwsze osoby, które kupiły OLEDy, między innymi ja, w pewnym sensie jesteśmy tak naprawdę beta-testerami technologii. Bo mam nadzieję, że każdy z nas daje sobie sprawę z tego, że zapłaciliśmy tak naprawdę najwięcej za technologię, która wtedy była w swoim najgorszym tak naprawdę położeniu. Teraz ludzie są w stanie kupić nowe generacyjnie sprzęty za znacznie mniejszą kwotę niż ci pierwsi, w cudzysłowie, beta testerzy. Mam nadzieję, że tym nikogo po prostu nie obrażam, bo też mówię po prostu o sobie, ale szczerze tak uważam. I wydaje mi się, że osoby, które siedzą w technologii, jarają się technologią i chcą dostać nową technologię jak najszybciej, mam nadzieję, że po prostu jesteśmy wszyscy tego świadomi. Tak więc skorzystajcie z tej gwarancji, bo dopiero tak naprawdę na nas producenci realnie dowiedzą się, jak wygląda wypalanie OLEDów na taką większą, masową skalę. Na zakończenie jeszcze tylko dopowiem jedną rzecz, bo mogą się pojawić takie pytanie, co się stanie, jeśli w moim monitorze włączę tak zwany panel refresh. Jest to taka długa funkcja, która trwa prawie że godzinę i która to ma po prostu jakoś kompensować ten monitor, że on ma wyglądać lepiej. To jest funkcja, która normalnie, w zależności od producenta, włącza się najczęściej co kilka tysięcy godzin. Tak więc ja tę funkcję na moim monitorze po prostu wymusiłem i nie zauważyłem jakiejkolwiek różnicy. Nadal monitor wygląda dosłownie tak samo jak wcześniej. Tak więc mam nadzieję, że to jest jasne. OLEDów nie da się magicznie naprawić i nie da się wszystkiego skompensować. OLEDy po prostu kiedy świecą, one bez przerwy się psują. Tak więc im więcej łącznie godzin jakiś subpiksel czerwony, zielony, niebieski będzie świecił, tym on będzie po prostu coraz ciemniejszy. Tak działają OLEDy w takich monitorach. Jednak mam nadzieję, że ten materiał pokazał Wam, jak takie wypalenie wygląda po tych 10 800 godzin. I przynajmniej jeśli chodzi o moje własne zdanie, to wypalenie wygląda zauważalnie lepiej niż bym się spodziewał, zważając na to, w jaki sposób tego monitora sam
po prostu używam. A z drugiej strony, jeśli chcielibyście kupić OLEDa na 7, 8, 9, 10 lat, to według mnie to nie jest jeszcze mądry pomysł. A ja wracam do wypalania mojego sprzętu, bo nadal będę go używał w taki sam sposób. I mam nadzieję, że zobaczymy się tutaj, jak ten monitor przebije 20 000 godzin. Jestem bardzo ciekaw, czy wtedy wreszcie to wypalenie będzie widoczne gdzieś więcej niż na jakichś planszach testowych, czy w innych wyjątkowych sytuacjach. Mam nadzieję, że odcinek Wam się jak najbardziej podobał, a mi nie zostało nic innego, jak życzyć Wam miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć, pa.